Hello. Wow, what an enthusiastic group. Co za cudowna, entuzjastyczna grupa. It's really great to be here in Poland. Cieszę się, że jestem w Polsce z wami. I have always thought it would be great to go to Poland, Zawsze myślałem, żeby pojechać do Polski, but there was this thing called the Warsaw Pact. ale był Pakt Warszawski. So when I was younger, I didn't know that I'd ever get here. Jak byłem młody, nie wiedziałem, że tu przyjadę. But it's really wonderful to be here. Are all of you from Poland? Wszyscy są z Polski? Anybody not from Poland? Okay. Okay. All right, fantastic. Well, let me tell you a little bit about the emotion code. Opowiem wam o kodzie emocji. First of all, this is me. I am a retired holistic physician. Jestem emerytowanym, holistycznym terapeutą. Wow. I wonder what's going on. Maybe my battery's dead. No? Weird. Hold on. Oh, that works better. Okay. So, yeah, I'm a medical intuitive and so on. The author of The Emotion Code, of course. Nie tłumaczę, bo wszystko jest na ekranie. How many of you, yeah, how many of you have read The Emotion Code? How many of you have not read it? Oh, good. Okay, that's fine. Oh, yeah, this doesn't work. You know what I'm going to do? Yeah, let's try Give me with mine. 1 second. Yeah, I have charged mine, so. Yep. Got it. Plugs in right. Awesome. There we go. Cool. Okay. This is another picture of me. Jeszcze ładniejsze moje zdjęcie. We have almost 10,000 certified emotional practitioners now in 80 countries. W tej chwili jest prawie 10 000 praktykujących terapeutów w 80 krajach. Yeah. We have, did you already say that? Okay, great. And I've done somewhere between 1,500 and 2,000 radio and TV and podcast interviews since 2007. Od 2007 miałem między 1500 a 2000 wystąpień publicznych. This is why my beard is gray. Yeah. Stąd ta brodaż. And I've taught seminars, of course, all over the world. So the emotion code is a very, very simple method that enables you to find and remove your emotional baggage. Kod emocji to bardzo prosta metoda, która umożliwia odnalezienie swojego emocjonalnego bagażu. Raise your hand if you think you may have emotional baggage. Kto z was uważa, że ma bagaż emocjonalny? Yeah. Raise your hand if you can point to someone in this room that you think has emotional baggage. Kto ma jeszcze więcej? Wskażcie. All right. The emotion code came out the same month as the iPhone. Książka była wydana razem z iPhone'em w tym samym miesiącu. At least the first version of it. Now it's been republished as a hardcover book. Teraz jest publikowana ponownie w twardej oprawie. And that came out in English in 2019. So
Do you want to just go ahead and maybe just read these? Okay. Wierzę, że odkrycia zawarte w tej książce mogą zmienić nasze rozumienie tego, w jaki sposób przechowujemy doświadczenia emocjonalne, a tym samym zmienić nasze życie. Kod emocji zmienił już życie wielu ludzi na całym świecie i mam nadzieję, że kolejne miliony będą mogły skorzystać z tego prostego narzędzia, aby uzdrowić siebie i swoich bliskich. Tony Robbins. Okay. And this one. Kod emocji przenosi nas o lata świetlne, poza konwencjonalne wyjaśnienia pozornie przypadkowych objawów i chorób. Ta książka jest o tobie, twoim życiu i każdym związku, jaki kiedykolwiek przeżyjesz. Nie mam wątpliwości, że kod emocji ma stać się kamieniem węgielnym dla uzdrowienia nowego tysiąclecia. Greg Braden, nie trzeba go przedstawiać. And just one more. I jeszcze jeden. People love because everyone knows Joe Dispenza. W tej wspaniałej książce dr Brad Nelson przedstawia nam prawdziwie rozwinięty model tego, jak chorujemy i jak możemy się wyleczyć. W błyskotliwy sposób uczy nas, w jaki sposób szerokie spektrum uwięzionych emocji może być przechowywane w naszych ciałach, ograniczając ekspresję zdrowia, a następnie dostarcza nam praktycznych narzędzi do uwolnienia się z łańcuchów tych samoograniczających emocji. Przeczytaj ją i stań się swoim własnym uzdrowicielem. Joe Dispenza. Okay, thank you. So, first of all, we believe the emotion code is really a gift that has come to us from up above. Przede wszystkim wierzę, że kod emocji jest darem, który przyszedł do nas gdzieś z góry. So, if you believe in a higher power, what I'd like you to do is just take a moment with me and ask for some help for our workshop. Jeżeli wierzycie w siłę wyższą, chciałbym, żebyście teraz razem ze mną poprosili siłę wyższą o And express pomoc. gratitude that we can be here. I wyrażamy wdzięczność za to, że So let's take a moment Możemy right tu now. być. Ready? Here we go. Okay, thank you. dziękuję. Okay, so when I was 7 years old, I looked like this. Jak miałem 7 lat, tak wyglądałem. I had the measles, and I was very sick. And my parents had made a bed for me upstairs near their room on the couch so they could keep an eye on me. Byłem bardzo chory i moi rodzice byli przy mnie, żeby mnie pilnować, żeby mi się przyglądać. And I had overheard them talking, and I knew that the plan was I was going into the hospital the next day into something called an oxygen tent. I nie wiem jak przetłumaczyć. Miałem namiot tlenowy. Tak, zostałem umieszczony w szpitalu pod namiotem tlenowym. I didn't know what an oxygen tent was. Nie wiedziałem co to było. The tent part of it sounded kind of interesting, but I didn't feel like camping. I was too sick. So that night, my parents came into the room, and my mother said to my father, she said, "Honey, will you kneel down and say a prayer with me so that our boy will be able to get well?" Tej nocy moi rodzice przyszli do mojego pokoju i poprosili w modlitwie o to, żebym wyzdrowiał. And so they did. They knelt down by the side of the couch. My father starts offering this prayer, and in the middle of his prayer, I was instantaneously healed. I po tej modlitwie zostałem natychmiastowo uzdrowiony. Now, to go from being really sick one moment to being totally well in the next instant is something that you don't ever forget. I to jest taki moment, kiedy natychmiastowe uzdrowienie następuje, którego nigdy nie zapomnimy. Nie zapomnisz. And I remember that like it happened yesterday, but it was many years ago. I dziś pamiętam to, jakby to się wydarzyło wczoraj, chociaż to było wiele lat It was temu. 12 years ago, exactly. 20 lat temu. Okay, just checking. So about 7 years later, I ended up with kidney disease, and I was taken to a place like this. 7 lat później miałem chorobę dziecięcą i zostałem zabrany do takiego miejsca jak tutaj.
I was getting these terrible pains in my back. Miałem okropny ból w tyle pleców. And there was really nothing that could be done for me. And they said that my condition was about 50-50 whether I would survive or not. I dano mi szansę, że 50 na 50%, czy to przetrwam. So there was nothing that could be done for me medically. I nic się nie dało dla mnie zrobić. So my parents decided to take me to a different clinic and it looked like this. I rodzice zabrali mnie do innej kliniki, która wyglądała dokładnie tak. In fact, that clinic didn't even look this good. But the people that worked in this clinic were some holistic doctors. They started working on me and I started getting better immediately. To byli lekarze holistyczni, którzy zaczęli ze mną pracować i wróciłem do zdrowia natychmiast. After about a month, my parents took me back to this clinic and they ran all the tests on me and they said it was amazing, I was all better. I rodzice wrócili do tej pierwszej kliniki po to, żeby wykonać wszystkie badania i byliśmy zdumieni, że całkowicie wyzdrowiałem. And I knew that these doctors in this clinic hadn't done anything for me, but these other doctors had. I wiem, że to, co zostało wykonane, to byli nie ci lekarze z tej dużej kliniki, tylko ci. So at 13 years old, I decided I wanted to be a doctor and work in a clinic like this one. Mając 13 lat, postanowiłem, że chcę być lekarzem i pracować w tej klinice. And I learned how powerful and how important prayer is to healing. I wiem, jak ważna jest modlitwa w procesie uzdrawiania. And it was prayer that that really got me into the healing arts. I to modlitwa skierowała mnie do uzdrawiania. So prayer has been a very important part of this work since the very beginning. Modlitwa jest bardzo fundamentalną częścią tego wszystkiego od samego początku. So let's talk for a moment about energy. Porozmawiajmy o energii. The chair that you're sitting on right now is made of pure energy. Isn't it? Krzesło, na którym teraz siedzisz, jest zrobione z czystej energii. Czyż nie tak? These walls, the ceiling, the floor, it's all made of energy. Ściany, sufit, podłoga, wszystko energia. You are a being of pure energy. Jesteśmy wszyscy istotami czystej energii. Now, if you look at your hand, you've seen that hand before, Gdy patrzysz na swoją rękę, widzisz ją and it looks familiar. But if you start magnifying your hand at about 40 power magnification, your hand might look like this. Jak ją powiększysz 400 razy, to wygląda tak. Well, that doesn't look like your hand anymore, but it Ale- still is. I to już nie przypomina twojej ręki, ale nadal to jest twoja ręka. And if you were to magnify your hand about 850,000 times, your hand might look like this. Powiększenie 850 000 razy And wygląda this is tak. a strand of DNA. To jest czyste DNA. It's still your hand. Nadal twoja ręka. And at somewhere over 1 million times magnification, your hand might look like this, like a single individual atom. O kolejne miliony razy powiększenia twoja ręka zaczyna wyglądać tak, jak pojedyncze atomy. And if you could look inside that atom, you'd see there's really nothing in there but empty space. A jak zajrzysz do atomu, to tam And the nic next nie ma. atom would be a long distance away. I kolejny atom jest daleko, daleko. Some quantum physicists recently calculated that if you could remove all the empty space from everyone's body on Earth, you could put all 7.8 billion people in the world into a box the size of a sugar cube. Fizyka kwantowa odkryła, że gdyby wszystkich ludzi na planecie, 7,8 miliarda ludzi, usunąć z nich wszystkie puste przestrzenie, to wszyscy razem zmieścilibyśmy się w sześcianie wielkości kostki cukru. Raise your hand if you think it would be crowded. Czy bylibyśmy z tego dumni? Yeah? Crowded. It would be crowded. Okej, proud. Byłoby tłoczno, tak. It would be very crowded. But theoretically, you could do it. So the bottom line is that you are a being of energy. W podsumowaniu jesteśmy istotami energii. Now, my favorite quote is from Nikola Tesla.
mój ulubiony cytat od Nikola Tesli. He said, if you want to understand the secrets of the universe, think in terms of frequency, energy, and vibration. Jeśli chcesz odkryć tajemnicę wszechświata, myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji. This is what the emotion code is all about. I o tym jest kod emocji. It's all about the future of how we're going to take care of ourselves in the future. Jest to o przyszłości, o tym, jak będziemy się troszczyć o siebie w przyszłości. So, inside of each one of us, we have this three-dimensional blueprint that you might refer to as the spirit. Wewnątrz każdego z nas jest duchowy wzorzec nazwany duchem. It's the blueprint for our physical body. To wzorzec naszego ciała. Now, one of the fascinating things that scientists have found is that the smallest particles that make up everything will change their behavior depending on what the observer is expecting to see. I fascynujące odkrycia nauki są takie, że te najmniejsze partykuły, cząstki naszego istnienia będą zachowywały się różnie w zależności od tego, jakie są oczekiwania tego, kto obserwuje. In other words, we have a certain amount of control over the world around us. W pewnym sensie mamy określoną możliwość kontrolowania świata wokół nas. Have any of you had the experience of dying temporarily and looking at your body? Czy ktokolwiek z was miał doświadczenie patrzenia na swoje ciało z góry albo umierania? Seeing your body on the table. Okay? A couple of you have. Kilka And you osób, have tak. too. You see, while we're alive, we have this physical body, and then we have this spirit body as well. So we really have two bodies while we're alive. Mamy dwa ciała, fizyczne i to duchowe. So the emotion code is just this simple method that is really exploding all over the world and changing lives everywhere. Więc kod emocji jest tą prostą metodą, która na całym świecie zmienia sposób, w jaki żyjemy. So what are emotions anyway? Czym są emocje? Well, when you're feeling a certain emotion, what you're feeling is a certain frequency or energy or vibration. Kiedy odczuwasz emocje, czujesz określoną częstotliwość, wibrację. And sometimes what happens is that emotional energy can become trapped in the body, Czasami taka energia może być uwięziona w ciele creating emotional baggage for i us. tworzy bagaż emocjonalny. Now, this emotional baggage can sabotage us. I ten bagaż zaczyna nas sabotować. One of the things that this emotional baggage can do is it can resonate with someone else's emotional baggage. Jedna z najważniejszych rzeczy jest taka, że ten bagaż zaczyna rezonować z bagażem innych osób. In fact, your emotional baggage may actually get you into relationships that you don't want. Ten bagaż może cię popchnąć w relacje, których nie chcesz. If you have the same color luggage as someone else, you may end up thinking you're in love with that person. Jeśli masz walizkę ze swoim bagażem w podobnym kolorze jak inna osoba, może się okazać, że się w niej zakochasz. Raise your hand if you think that that might have happened to you or someone you know. Czy mogło się to wydarzyć tobie albo innym osobom, które znasz? Yeah, sad, right? We should have a moment of silence for those relationships. Chwila ciszy na uhonorowanie tych trudnych sytuacji. So if you could see a trapped emotion, it might look like this. Ale jeśli zobaczysz uwięzioną emocję w ten sposób, A trapped emotion is a ball of energy to tylko kula energii. from about the size of a baseball to maybe the size of a small lemon or melon, sorry. Zwykle rozmiaru piłki do baseballa, może cytryny. So you can't see these. It took me a long time to figure this out because these are invisible. Nie widzimy ich, są niewidoczne. And how they affect you will depend on your age and how many trapped emotions you have. A będzie to, w jaki sposób będzie na ciebie oddziaływało, zależy od tego, ile ich masz, w jakim jesteś wieku And how well you're able to deal with emotional upsets.
I od jak dawna masz do czynienia z tymi problemami? And one of the things that trapped emotions cause is physical pain. Jedna z najważniejszych rzeczy, które powodują zablokowane emocje, to ból fizyczny. In all of these different kinds of areas and more. W każdym z tych przypadków Raise your hand if you have pain in one of these areas. kto z was miał ból w jednym z tych obszarów? Choć raz. Fantastic, see. Cudownie. Awesome. So here's what happens when you start out your life, you have a pretty clear, clean energy field. Kiedy zaczynasz życie, masz czyste pole energetyczne. And then things start happening to you. No i zaczynają dziać się różne rzeczy. Maybe you go through a breakup when you're 10 years old or 12. Jak masz 10-12 lat, doświadczasz jakiegoś rozstania. Maybe your parents get divorced. Może rodzice się rozstali. Maybe you have a bad job when you're young. Może w młodym wieku masz złą pracę. Maybe you're abused or bullied. Jesteś wykorzystywany. Life is difficult. And you start picking up or gathering these areas of emotional energy. Trudne życie powoduje, że zaczynasz zbierać, kolekcjonować te zablokowane energie. Every trapped emotion is like a little dark cloud of energy in your energy field. I każda zablokowana emocja jest taką ciemną chmurą energii w twoim polu energetycznym. And eventually you end up looking kind of like this. Ostatecznie wyglądasz mniej więcej tak. And going through life like this Idziesz przez życie ciężkim krokiem, because you're weighed down by all of this emotional baggage. bo jesteś dociśnięty przez cały ten bagaż emocjonalny. And it may be causing physical pain for you, Może powodować ból fizyczny and it may be causing other kinds of problems. albo inne problemy. But with the emotion code, you can start to get rid of these areas of darkness in your own body. Ale przy pomocy kodu emocji możesz uwalniać te ciemne chmury ze swojego ciała. And the end result of that is that ultimately you end up getting back to this clear, clean energy field that you are supposed to have. I ostatecznie możesz wrócić do tej czystej energii, którą powinieneś być. Good so far? Okej? Okay. So, trapped emotions can cause you to make the wrong assumptions. Zablokowane emocje mogą powodować, że podejmujesz niewłaściwe założenia. Raise your hand if you've done that lately. Czy ktoś z was Yeah. przeszedł przez to? Trapped emotions can cause you to sabotage relationships. Zablokowane emocje mogą sabotować twoje relacje, związki. Raise your hand if you've ever done that. Podnieś rękę, jeśli Yeah. kiedykolwiek ci się to zdarzyło. So, they can also have these physical effects. They cause things like physical pain. They contribute to things like infertility and asthma and digestive disorders. Mogą wpływać na twoje ciało fizyczne, powodując bezpłodność, astmę. And they interfere with your body's ability to really function 100% like it should. I twoje ciało nie funkcjonuje w 100% tak, jak powinno. Trapped emotions will lower your immune function's ability to operate well. Twój system odpornościowy będzie mniej sprawny. So let's take a look here at an iceberg. The top part of the iceberg represents the conscious mind. Czubek góry lodowej to nasz umysł świadomy. So the conscious mind is where we spend all of our waking hours. The subconscious mind, on the other hand, represented by this bottom part of the iceberg, is the subconscious mind. Umysł podświadomy reprezentuje tą część podwodną góry lodowej. And that part of us, the subconscious mind, is where we get all of our answers from. I ta dolna część to jest ta część, z której otrzymujemy wszystkie odpowiedzi. So here I have two emotion code charts, one in English, one in Polish, right? I tutaj przedstawiam wam Yeah. dwie karty kodu emocji, po angielsku, po polsku. So let's do a little demonstration here. If you think that you're probably in more pain right now than anyone else in the room,
I'd like you to raise your hand. Podnieś rękę, jeśli masz wrażenie, że masz jakiś ból w sobie więcej niż ktoś inny. Okay. Zróbmy demonstrację. So on a 0 to 10 scale, if your pain right now is a 10, raise your hand. Jeśli twój ból w tej chwili na skali od 1 do 10 wynosi 10, podnieś rękę teraz. Where 0 is no pain and 10 is the most you can think 0. of. Nie ma bólu, 10 najbardziej intensywny, jaki So możesz if you're a wytrzymać. 10, raise your hand. Podnieście rękę We've got a 10. few people who are 10s. Let's see here. Let's have you come up right here. Zapraszam ciebie na scenę. Yep, here we go. Hello. Cześć. Cześć. Come on up. And what's your name? Stella? Stella? Tak. Say hello to Stella, everybody. Hello, Stella. All right, Stella. So, what's bothering you? And you can tell them in Znasz Polish angielski? or whatever. Znasz angielski, rozumiesz? A little? Dobra, okej. Co się dzieje? Gardło. Throat. Throat, and it's painful right now. Tak. And it's painful. How long has this been going on? Od jak dawna? Od jak dawna? Od kilku dni, czyli jak przyjechałam do Warszawy. Couple of days when I arrived in Warsaw. And you'd say it's a 10 on a 0 to 10 scale right now? I od 1 do 10 na skali to jest 10? Ten moment, this moment. 11. Co czujesz? 11? How much? 9. 9. 9, sorry. 9. Oh, 9. Okay, It's that's nine. all right. 11. 9, okej. The scale 9. only goes to 10. Okej. Okay, so let's get some information here. Come over here. All right, hold this arm straight out like so, and say my name. Just say my name is Stella, right? My name is Stella. Okay, and resist now. Hold it. So she's strong. Say my name is Bob. My name is Bob. She says her name is Bob, and her arm weakens. So her subconscious mind can't lie. Czyli jak mówi prawdziwe imię, to ręka jest mocna, jak mówi nieprawdziwe, ręka puszcza. Okay, so we're going to ask her subconscious mind a question. Zadajmy pytanie do podświadomości. Is there a trapped emotion we can release now that's contributing to your throat pain? Czy jest jakaś zablokowana emocja, która przyczynia się do problemu z gardłem? And the answer is yes. Ciało mówi tak. So at this moment, her subconscious mind knows exactly what emotion this is. I w tym momencie umysł podświadomy wie dokładnie, jaka to jest emocja. So we play a little game to figure out what the emotion is, right? I teraz zagramy w grę, żeby sprawdzić, co to jest za emocja. So the chart here has 60 emotions, 2 columns, and 6 rows. Wykres to są 2 kolumny i 6 wierszy. So let's figure out the column first. Sprawdzamy kolumnę. Is this emotion in column A? Kolumna A. Yeah. Tak. Now, if we ask, is this emotion in column B? Czy jest w kolumnie B? We get a no answer. Odpowiedź nie. So we've eliminated column B. We have 30 emotions left. We know the emotion is in column A. Wiemy, że jest w kolumnie A, wobec tego 30 emocji wyeliminowaliśmy. So let's divide column A up into 2 parts. Podzielimy kolumnę A na 2 części. Is this emotion in one of the odd rows in column A? Czy to jest wiersz parzystym? So is it in row 1 in column A? A, nieparzystym. 1, Is it in row 3 in column A? 3. Yeah. Tak. Row 3, column A, we've narrowed it down to 5 emotions. A3, 5 emocji. Okay, I'm not going to try to read those, but I'll read them in English. So is the emotion crying? Płacz, Nope. Is the emotion discouragement? zniechęcenie, Is the emotion rejection? Is that what it is? Ready? No. odrzucenie, Is the emotion sadness? smutek, Is the emotion sorrow? smutek. No. None of them. So
Let's check our work. Is this emotion really in column A? Czy jest w A? Is it really in row 3? Czy naprawdę jest w 3? So what are we finding here, do you think? No. Yes. Who said inherited? Kto Give powiedział, that że woman a dziedziczona? prize. So when you're taken to a column in a row and you can't find the emotion, it's almost always inherited. So is Jeśli this do- an inherited trapped emotion? Ready? Resist? Yeah. Tak, jeżeli dochodzimy do pola A3 i nie możemy znaleźć, to pytamy, czy jest odziedziczona. I So ona jest is odziedziczona. this inherited crying? No. Is it inherited discouragement? No. Is it inherited rejection? Yes, it's inherited rejection. Czyli pytanie było, czy to jest odziedziczony płacz i tak dalej. I to jest odziedziczone odrzucenie. So Stella got this when she was conceived from somebody. Została przez kogoś odrzucona. Could be from mom, could be from Mama. dad. Tata. Let's find out. Did you get this emotion from your mother? Yes. Od mamy odziedziczona. Did you get it from your father? No. Came from mother. Did your mother get this from someone earlier? Yeah. Od mamy, czy mama od kogoś wcześniej? Did you get it from her mother? Yeah. Od mamy, czyli od babci? So does this go back even further up your line? Czy to jest jeszcze dalej? Uh-huh. Tak. How many generations? Od ilu pokoleń? Does it go back 10 generations? Yeah. 10 pokoleń? Tak. 15 generations? Tak. 15. 20 generations? 20. 25 generations? 25 nie. Does it go back 21 generations? 21. 22? No. 22 nie. 21 generations. Where's my phone? Odrzucenie od 21 pokoleń. Do you have your phone? Some of you have a phone. Multiply 21 times 25. Pomnożymy 21 razy 25. Go ahead. Ile wam wyszło? 525 minus 2022 comes out to about 1500, right? Tak. Około roku 1500. So, what do we learn from this? We learn that she had ancestors back then. Yeah? And one of them had a bad day. Tak, jeden z przodków miał zły dzień. Did this start with a female? Yeah. So it was a grandmother of hers. Tak, i to była kobieta. Now, what I have learned is that these ancestors that are also holding this energy are only kind of dead. They're physically dead, but their spirits still live. Duchy tych przodków tylko fizycznie, ci przodkowie tylko fizycznie nie żyją, ale ich duchy nadal żyją. Because watch. Zobaczcie. Okay. Is your mother still alive? Yes. How about her mother? Czy babcia żyje? Your mom's mom? Yes. How about her mother? Prababcia żyje? Great grandmother? Is she still alive? Okay. So 19 of those generations are dead. 19 z tych pokoleń już nie żyje. So is your great grandmother here with us right now? Czy jest Yeah. z nami twoja prababcia? Are all those ancestors, those direct line ancestors, are they all here with us right now? Yeah. Czy wszyscy twoi przodkowie? Czy wszyscy przodkowie są tutaj z nami? Tak. So where are they? Gdzie są? Are they floating around in the air? Czy pływają w powietrzu? No. Yeah. Are they sitting way up there in the balcony? Czy siedzą na balkonie? No. Are they sitting out there in the audience on people's Czy są laps? między wami? No. Nie. Are they up here on the stage with us? Is that where they are? Yes. Czy są tutaj z nami na They're up scenie? here. Tak. So let's give them a round of applause. Many of them haven't been clapped for Powitajmy ich. hundreds of years.
Thank you. They really appreciate that. Dzięki. Okay. Now, all of them are holding this emotional energy. Wszyscy oni mają tą energię emocji. It started with this grandmother, well, here. Is there anything else we need to know about this? Czy jest jeszcze coś, co musi sobie uświadomić? Okay. Ready? Face that way. Oh, that's good. Wait. Now, to release this, we do 10 swipes down the governing meridian. Musimy teraz głaskać po meridianie zarządzającym, governing meridian. Okay. Turn and face this way. Did we release that inherited trapped emotion? Uwolniliśmy tę emocję? Tak. Are the ancestors still here? Czy przodkowie nadal tu są? No, they left. Well, thank you for coming. Now let's have you walk around a little bit. Nie, poczekaj. Przejdźcie po prostu po scenie. I'll walk too. We can both walk. We'll both walk Idź na around. spacer. Okay, now try swallowing. Let's see how your throat feels now compared to how it was feeling before. I na ile jest teraz ból? Nie ma. 0. Oh, it's a zero. No This pain. is good, right? 0 is good. Okay. Zero to fajnie. Dankeschön. Okay. I can't remember how to say thank you in Polish. I just learned it an hour ago. Dziękuję. How do you say it? Dziękuję. 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 Yes. Okay. Let's do another one just for fun. Anyone else having pain? Anyone in pain? Czy jeszcze ktoś? Okay, let's see. Oh, let's see. Da, da, da. You know what? Let's have you come up. Yeah. Yes, you. You had your hand up. Tak, zapraszamy. Daj mi telefon do odbioru później. Okay. What's your name? Emilia. Oh, say hi to Amelia, everybody. Przywitajmy Emilię. Okay, Amelia. What's hurting you right now? What's happening? Co się dzieje? Headache, really banging headache, and sinuses pain also. So, Ból głowy i zatoki. 0 to 10, how bad is your headache? 1-10? I would say about 9. 9. Okay, it's about a 9. So let's see what's going on. Zobaczmy, co się dzieje. I'm too excited, huh? I don't know. Waiting for the meeting, you so. That's all right. So let's take a look. Ready? Resist. Go ahead. And I'm going to press down on your arm. You say, my name is Amelia. My name is Emilia. Okay, resist. Hold it. Yeah, hold your arm up. Okay, try it a little harder, a little stronger. Yeah. Okay, there we go. My name is Spróbuj Amelia. mocniej My name oporować. is Emilia. Okay, good. My name is Franz. My name is Franz. 9. Okay, so is there a trapped emotion we can release that's contributing to your headache pain? Czy jest zablokowana emocja, którą możemy uwolnić, żeby uwolnić twój ból głowy? Resist. Ready? Hold it. Yeah. Tak. Is it in column A? Czy jest kolumnia? No. So we know it's in column B. Come over this way a little bit. All right. Yeah, right here. There we go. We know it's in column B. Is it in one of the odd rows in column B? 9 or Czy jest w B? something. So is it in row 2 Pierwszy, in column drugi. B? Okay. Is it, let's see, is it failure then? No. Is it helplessness? No. Is it hopelessness? No. Keep resisting. Is it lack of control or low self-esteem? I say. So what is it? Yes, it's inherited. Sprawdziliśmy 5 i żadna z nich, a zatem Yep. dziedziczona. Is this an inherited trapped emotion? Yes, it is. Czy jest odziedziczona? Okay, Tak. so we were in B. Let's see, where were we? Okay, B2. Is this an inherited trapped emotion? Yes. Is it inherited failure? No. Is it inherited helplessness or inherited hopelessness? Yes, it's inherited hopelessness.
To jest odziedziczona bezsilność. Just give me one second. Zwracam uwagę, że dr Nelson pyta, czy to jest odziedziczona bezsilność, odziedziczona beznadzieja, odziedziczona i tak dalej. Za każdym razem. All right. So, did you get this from your mother? Yes. Od mamy? Did you get it from someone earlier? No. Wcześniej? Nie. This came from her mother. Czyli tylko od mamy. So before you were conceived, your mother developed this feeling of hopelessness, and then that became trapped in her body, and she passed it to you. Czyli zanim zostałaś poczęta, twoja mama poczuła tą bezsilność i zablokowała się ta emocja w niej Now. i ty ją odziedziczyłaś. This is part of the reason why she has this headache that's a 9. I to jest jedna z przyczyn, dlaczego mam ten ból głowy. Let's see how much of her headache is being caused by this inherited trapped emotion. Zobaczmy, ile tego bólu głowy jest spowodowany tą zablokowaną emocją. Face that way. Okay. So now we're going to do 10 swipes down her back. 10 razy głaszczemy po plecach, w dół. Good. Okay, face this way. Did we release that inherited trapped emotion? Uwolniliśmy. Did it release from your mom? Okay. Uwolniliśmy od twojej Now mamy. walk around a little bit. Yeah. Przejdź się. Hey, go over that way. I'll go this way. You go that way. Okay. All right. Now, the reason I like to have people walk is because when you release something like this, bones are moving into new places and things are changing positions. Przyczyna, dla której chcę, żebyśmy się poruszali, bo tkanki, kości zmieniają swoją pozycję. So now let's see if that made a difference for her, okay? Zobaczmy, czy jest różnica. So, what do you think? Did it make a difference? A lot. It made a big difference, okay? How much pain do you have Czy jest now? różnica? Nothing. Bardzo. Ile boli? Zero. Nic. Zero. Zero. Thank you very much. Give her a Bardzo big dziękujemy. round of applause. Okay. Now, in Western medicine, this makes no sense at all. W medycynie zachodniej Right. to nie ma sensu. But this is energy medicine Ale to jest medycyna energetyczna. at its purest and simplest. Jest najczystsza i najprostsza. It's easy enough children can learn how to do it. Dzieci mogą się tego nauczyć. So, thank you, volunteers, for helping me there. Dziękuję ochotnikom. So, finding a trapped emotion is pretty easy. You saw how easy it is. Kids can do it. But now we need to talk about the heart. Porozmawiajmy o sercu. So, the heart that is within each one of us is the most important part of our body. Serce jest najważniejszą częścią naszego ciała. There's a new device called well, it's not new anymore, but there's a fairly new device called a magnetocardiogram. Measures the magnetic field around the heart. Jest coś takiego jak magnetogram serca. The heart puts out this magnetic field that extends out around the body about 12 feet in diameter. Serce generuje pole magnetyczne o rozmiarze 12 stóp, podzielmy przez 3-4 metry. And there are measurable differences in your body if someone is focusing love or affection at you. Jeśli ktoś skupi się na tobie z miłością, daje się zmierzyć zmiany fizyczne w twoim ciele. In fact, your heart rate and their heart rate will synchronize. Wtedy wasze bicie serca się zsynchronizuje. So, love happens to you not from this brain, but from this brain. The heart is actually a second brain. Miłość pochodzi nie z tego mózgu, tylko z tego mózgu. Serce jest naszym drugim mózgiem. Back in the 1960s, when doctors started doing heart transplants, they found people would come back to them and they would relate strange things. Kiedy w latach 60. rozpoczęto transplantację serca, przychodzili pacjenci z dziwnymi historiami. Sometimes after a heart transplant, a person's taste in music or food or sports would radically change. Czasami po transplantacji doznania smakowe, upodobania dotyczące muzyki drastycznie się zmieniały. Sometimes their handwriting would change. Zmieniał się
sposób, charakter pisma. And sometimes they would have memories of being in places that they never had ever visited. A czasami pojawiały się wspomnienia z miejsc, których nigdy nie byli. And in every case, when these people were taken back, were allowed to meet the donor, or the family of the heart donor, that all of these things would be confirmed. I okazywało się, że po rozmowie z rodziną dawcy wszystkie te rzeczy się potwierdzały, że dotyczyły doświadczeń dawcy. Well, yes, that's our son's handwriting that you now have. How bizarre is that? Tak, to jest charakter pisma naszego syna. Or, yes, our daughter visited Rome every year. Tak, nasza córka odwiedziła Rzym, She loved Rome. kocha Rzym. And now you have Kochała. memories of being in Rome and you've never ever been there? I ty masz wspomnienia z Rzymu, w którym nigdy nie byłeś? Right? This woman from the UK got a heart transplant, Ta kobieta po transplantacji serca z Wielkiej Brytanii. and when she was in the recovery room, her friends came in and they said, "What would you like to do when you get out of the hospital, dearie?" I przyszli jej przyjaciele, co byś kochanie chciała, jak wyjdziesz ze szpitala. And she said, "Well, I'd kill for a beer." Piwa. And they were horrified. Byli przerażeni. But sure enough, here she is drinking beer. She also craved green peppers and ate them by the bushel. Or Nie tylko- she ate a lot of them anyway. Nie tylko pije piwo, ale je green peppers czy papryczki And she had memories of being in places that she had never ever been. i pamięta miejsca, w których nigdy nie była. When the hospital connected her with the family of the heart donor, all of it was confirmed. Kiedy szpital skontaktował się z rodziną dawcy, wszystko to się potwierdziło. The heart beating in her chest now is the heart of a young man killed on a motorcycle. Jej serce należało do młodego He chłopaka, loved beer który zginął w wypadku motocyklowym. Uwielbiał piwo and he loved green peppers. i green peppers. And he had been to all of those places I był w tych wszystkich miejscach, that now she had memories of being in. które ona pamięta. The heart has a brain. It's called the little brain in the heart. Serce ma mózg And it stores the memories of these things that we really love the most. i przechowuje to, co najbardziej kochamy. This man received the heart from a 12-year-old boy, Ten mężczyzna otrzymał serce 12-letniego chłopca. a very successful attorney. Bardzo skuteczny, Lawyer. dobry prawnik. Suddenly, he has cravings for candy. I nagle pojawiło się u niego pożądanie na He can't stop eating cukierki. candy. Nie mógł się powstrzymać. This man received the heart of a woman. Ten mężczyzna otrzymał serce od kobiety. Now suddenly his wife has the shopping partner she has always wanted. I jego żona It's true. dostała Yep. partnera do zakupów, na którego nie mogła się He doczekać. loves to shop. I uwielbia zakupy. My wife has a secret wish. To jest sekretne This could marzenie happen mojej to żony. me. This 9-year-old girl received the heart of another little girl who had been murdered. Ta 9-letnia dziewczynka otrzymała serce od innego dziecka, które zostało zamordowane. When she got out of the hospital, she started having nightmares. Kiedy wyszła ze szpitala, miała koszmary senne. Her nightmares were about the murder of the other child. które zawierały szczegóły morderstwa tego dziecka. Her descriptions of the murderer and the clothes he was wearing and the murder weapon actually led to the arrest and conviction of the killer of the donor. Opisy jej wyglądu, miejsca, narzędzia zbrodni pozwoliły ująć sprawcę. She was actually seeing the murder of that other little girl in her nightmares. Ona widziała to wszystko w swoich snach. Now, if your hair didn't stand up on that one, you know, I had to cut my hair
because of stories like this. Ciąłem włosy z powodu takich historii. So the ancient people believed that the heart was the seat of the soul and the source of love and creativity and romance. Ludzie dawno temu, w czasach antycznych, wierzyli, że serce jest siedzibą naszej duszy. And in the Bible, the word heart is mentioned almost 1,000 times. W Biblii serce wymienione jest 1000 razy. And the ancient Egyptians believed that when you die, you go through a ceremony on the other side where your heart is weighed on a scale against a feather. Egipcjanie wierzyli, że po przejściu na drugą stronę twoje serce będzie zważone z piórem położonym na drugiej szali. And if your heart is heavier than a feather, then you're going to the bad place. Jeśli twoje serce jest cięższe niż piórko, pójdziesz do niedobrego miejsca. But if your heart is lighter than a feather, Jeśli jest then lżejsze, you ascend. Well, the heart within us is fragile. serce jest delikatne. So, my wife had a dream one day in 1998, W 1998 moja żona miała sen and in her dream, she saw some symbols on an order wheel like this. i zobaczyła symbole mniej więcej takie jak tu. She asked me if I would help her decipher what this dream meant. No i zastanawialiśmy się, jak to odszyfrować. And I suddenly had a waking vision where the room I was in disappeared, and what I saw was this incredibly beautiful hardwood floor. I miałem taką wizję podłogi, wizję, która przedstawiała taką podłogę. And it came into my mind that my wife's heart was underneath this floor. I przyszło mi do głowy, że serce mojej żony jest pod tą podłogą. Neither one of us knew what this meant. I nie wiedzieliśmy. So we prayed for Co z tym understanding, and we started asking some questions and getting some answers from her subconscious mind. Pomodliliśmy się o zrozumienie tej wizji. And what we found was that she had put up a wall around her heart to protect that heart from being totally broken. I odkryliśmy, że jej serce było otoczone murem, żeby go chronić, żeby jej nie pękło. In other words, her heart, like we see here in an onion, there's a little heart. Innymi słowy, jej serce, tak jak to widzimy tutaj, My wife's heart was surrounded by the energy było otoczone przez energię of negative emotions. negatywnych emocji. So we started releasing these trapped emotions. Zaczęliśmy uwalniać te emocje. And when the last emotion was released, it made a big difference in her life. I wraz z uwolnieniem ostatniej emocji to uczyniło ogromną różnicę w jej życiu. And initially I thought, well, my wife has had some strange things. Maybe this is just her. Najpierw pomyślałem, że moja żona ma jakieś dziwne rzeczy, może to tylko jej dotyczy. But we now know that about 93% of people have this phenomenon going on. We call it a heart wall. Ale dziś wiemy, że 93% ludzi ma to zjawisko zwane murem wokół serca. Raise your hand if you have ever felt that physical sensation in the chest, like your heart was going to break. Podnieś rękę, jeśli kiedykolwiek czułeś, że masz wrażenie, że twoje serce chce pęknąć. If you feel that more than once or twice, the subconscious mind will start to put up a wall to protect that heart. To może powodować. Jeżeli miałeś takie myśli, to umysł świadomy, conscious mind or subconscious, It's an invisible wall. buduje niewidoczny mur. You can't see it, Nie widać go, but it's there. ale jest. And what it does is it interferes with your ability to give and receive love. I zakłóca twoją zdolność dawania i odbierania miłości. It interferes with your ability to really manifest your best creative ideas. Zaburza twoją zdolność do manifestowania twoich pomysłów. It's like moving your heart into a bunker when the bombs are falling. Tak jak przeniesienie twojego serca do bunkra, kiedy jest bombardowanie. And then leaving your heart in that bunker for the rest of your life. I zostawienie tego serca w bunkrze na resztę życia. Sometimes children
have a heart wall because there are difficult things going on in their lives. Czasami dzieci mają mur wokół serca. When you have a heart wall, it's not unusual to have depression and anxiety. Jeśli masz mur wokół serca, rzeczą typową jest depresja albo niepokój. And they also, we believe, contribute to things like heart disease and possibly heart attacks. Jestem przekonany, że to również ma wpływ na dolegliwości serca, a nawet atak serca. So if you think you might have a heart wall, raise your hand. Jeśli myślisz, że masz mur wokół serca, podnieś rękę do góry. Okay, let's see. Okay, why don't you come up? Right behind you. This. Oh, come over here. All right. And what is your name? Marzanna. Majanya? Marzanna. Marzanna. Majanana? Okay, say hello to Majanana, Przywitajmy everybody. Marzannę. Majanana, hello. All right. It's all 30 years later, my man died in accident. Oh, 6 years ago. 13 years ago. 13 lat temu 14 lat temu. mój ukochany zginął w wypadku. Okay, all right. So let's take a look. You ready? Face this way. Majanana, right? Majanana. Okay. Say, my name is Majanana. My name is Marzanna. Okay, resist. Yep, hold it up a little bit. Okay, good. My name is Majanana. My name is Marzanna. Majanana. Resist. My name is Fritz. My name is Fritz. Okay, resist. Okay, good. All right. So, oh, we lost our. Oh, wait. Oh, there it is. Okay, good. Was unused. So, do you have a heart wall? Czy masz mur wokół serca? Yeah. Can we release an emotion from your heart wall now? Czy możemy uwolnić emocje z Ja. muru twojego serca? Is it in column A? Czy z kolumnie A? Yeah. Is it in one of the odd rows? W nieparzystym Is it in row 1? 1? Ja. Tak. Is it in row 3? No. 3? Nie. Row 1. Is it Jeden. abandonment? 9. Is it betrayal? No. Is it forlorn? Yeah, forlorn. So forlorn, let's see, 1, 2, 3, 1, 2, 3. It's porzucenie. Correct? Forlorn is porzucenie. Sorry. Forlorn. The third one down. 1, 2, 3, 4, 5. It should be column A, row 3. Are these match up? No, it does not. Oh. Let me just one second. Forlorn. So, Okay. Maybe. A3 forlorn is porzucenie. Yeah, it is. Number 3. Porzucenie. Yeah. Yeah, it is. It is. It fits. Yeah. Porzucenie. Porzucenie. Exactly. Porzucenie. Porzucenie. Are you ready? All right. Do we need to know more about this? We do. Czy jest jeszcze coś, co musisz wiedzieć? So, did this happen from, it was your husband who died? Okay. Was this from when your husband died? Yes. Czy to porzucenie jest z tej chwili, kiedy odszedł twój mąż? Tak. So that emotional energy, let's release it face that way. Czyli poczułam się porzucona w chwili, Okay. kiedy mąż odszedł. Swipes. 3 razy. Did we release that emotional energy? Yes. Czy uwolniłaś tę energię? Tak. Do you still have a heart wall? Czy masz mur wokół Yes. serca? Tak. Can we release another emotion from your heart wall? Yes. Czy możemy uwolnić następną Is it emocję? in column A? No. What's in column B? Is it in one of the odd rows? Yeah. Is it in row 1 in column B? Yeah. B1. Is it effort unreceived? No. Is it heartache? Yes, heartache. Heartache, czyli złamane serce. B2. B, the second one down. The last one, złamane serce. correct? It's alphabetically. Oh, they're alphabetical? Yeah, exactly as in the book. Oh, it's in the book. This is in the Well, book. Oh, they rearranged them alphabetically in the they book. have rearranged. Oh, okay. Yeah,
That's all right. That's okay. So Which one is it? that's the last one, złamane serce, which is heartache. Maybe an A. No, you said B, It's B1, heartache the in second one, B1. heartache. Exactly, and this is złamane serce. Because they have sorted alphabetically exactly as it was in the original. Oh yeah, that's Which what is we quite should have done. unfortunate, but it doesn't matter because we are still It doesn't matter. in B1, jesteśmy w B1 Yeah, i po B1. prostu i tak wymieniamy po kolei Yeah, no wszystkie problem. emocje. Okay. So what was the emotion? Złamane serce. Okay. Okay. Broken heart. Yeah. Heartache. Do we need to know more about this? No. Czy jeszcze Face coś that musisz way. wiedzieć? Nie. Okay. There we go. Face this way. Did we release that emotion? Yes. Okay. Czy uwolniliśmy? Tak. So, do you still have a heart wall? Czy Ah, masz no. jeszcze mur wokół serca? Still have a heart wall of any kind? No. Good. Czy All masz right. mur? Awesome. Nie masz. High five. That will help you. All right. Where are we at on time? Well, we have like 10 more minutes and then we go for Q&A. Okay, great. So let me grab this thing back. The mic? Oh, yes, the mic. Thank you. Okay, now we have certification coming soon in Polish for emotion code. Wkrótce Okay? będziemy mieli certyfikację w języku polskim. And you can become a certified emotion code practitioner like so many other thousands of people have done around the world. Możesz zostać terapeutą kodu emocji jak tysiące ludzi na świecie. So a typical day for a practitioner might be that you do some sessions in the morning, Typowy dzień terapeuty wygląda tak and then you take the rest of the day off. i reszta dnia jest wolna. You actually can do this. Being a certified practitioner can bring you freedom because you can travel, Możesz podróżować, you can make your own schedule, zarządzać swoim czasem. and this one as well. What's that mean? The last one, Yeah, you are free to travel. you're free to travel. Exactly right. So, for example, this woman said, I can now travel anytime I want, and I can take my work with me. There's a woman in Sweden, one of our practitioners. Pewna kobieta z Szwecji powiedziała tak. Yeah. So the emotion code is really breakthrough energy healing. But the body code. Sorry, go ahead. It's on the screen. Yeah. Okay. But the body code takes it to the next level. A następny poziom to kod ciała. And it includes the emotion code. I kod emocji jest podzbiorem kodu ciała. So what is the body code? Czym jest kod Well, ciała? the oldest idea in healing is that health is maintained or regained by maintaining or regaining the balance in the body. Chodzi o przywrócenie równowagi w ciele. And so during the years that I was in practice working with people who were very, very sick, I found that all of my patients had imbalances that could be placed into 6 categories. Kiedy praktykowałem, odkryłem, że problemy, przyczyny chorób moich klientów można podzielić na 6 kategorii. So I thought it would be fun to actually show you how the body code works because, well, I just think it'll be fun. So let's take a look. Pokażę wam, jak działa kod emocji. And then, do you want to maybe Popatrzmy. run this thing and let's see, where's my, The internet yeah. Yeah, we're good, I think. is here. Yeah. Let's see. Yep, Yeah, good, it it's works. working. Yeah. All right. Okay, you want to run this? Oops. Yeah, sure. All right, awesome. Okay, so let's see. Who would be a good person for this? If you, the body code can be used for anything. Można używać kodu ciała do wszystkiego. It's how we find the secret imbalances that are making us sick mentally, physically, and emotionally. To jest w stanie dotrzeć do wszystkich nierównowag, które powodują, że jesteśmy chorzy emocjonalnie lub fizycznie. So
Is there anyone right now that's actually feeling really ill? Czy ktoś naprawdę czuje Like się you're źle feeling teraz? nauseated, maybe sick, feeling sick? Okay, we got a couple of people here. Let's have you come up way in the back. Yeah, yeah. Way back there. Osoba na Here samym she comes. końcu. So I spent the last 10 years of my practice working with most of my patients were told there was really no cure for them at all. Spędziłem 10 ostatnich lat mojego życia z pacjentami, którzy byli przekonani, że nie ma dla nich ratunku. But inside each one of us is this unbelievably powerful computer that knows exactly what we need. Ale w każdym z nas jest ta niezwykła cząstka, Hi. która wie dokładnie. And what's your name? Catherine. Catherine. Yes, Catherine. Catherine? Yes. Okay. Say hello to Catherine, everybody. Hi, Catherine. Okay, Catherine. So can you describe how you're feeling? You can do it in English or Polish, either way. Okej, łatwiej będzie po polsku. Za dużo emocji, złamane serce i do tego jeszcze problemy z gardłem, ucisk w klatce piersiowej. Okay. And a broken arm. Everything in one. All right. So let's take a look and see what shows up. So here we have the body code, and her subconscious mind knows exactly what's going on with her. So let's see what her subconscious mind has to say. Na ekranie mamy body code i ciało, umysł podświadomy dokładnie wie, czego potrzebuje. Go ahead and say, my name is Catherine. My name is Catherine. Say, my name is Jim. My name is Jim. All right. Is there an imbalance that we can release from you right now that will help you to feel better Czy jest w tobie jakakolwiek nierównowaga, którą możemy uwolnić, żebyś And- poczuła się lepiej? and resist? Ready? Hold it. Resist? Okay, good. Is this imbalance on the left side of our chart? Czy to jest na lewej stronie naszego wykresu? Ready? You resist? No. So is it a pathogen of some kind? Czy to patogen? No. Is it a misalignment of something? Is that what it is? Ready? You know what? Gene, do you want to come up and help me for a second? I'm going to have my wife come up and act as a surrogate for her. Poproszę moją This is żonę, my wife, żeby Jean. pomogła mi. Moja żona będzie surogatem. Pomoże mi w testowaniu. Okay. So you can do this if someone is really maybe feeling kind of weak and you're having a hard time muscle testing them, you can put another person and we call this surrogate testing. Jeśli ktoś czuje się słabo albo ma zablokowaną czakrę serca, to można poprosić surrogata i dzięki temu możemy przez inną osobę testować. So I'm going to be talking to Kathleen, right? Rozmawiam z Catherine, z Kasią, But I'll be muscle testing Jean for the answers. ale ręka Jean będzie dla mnie odpowiedzią. So what do we need to do to help you? Is there an imbalance we can correct? Yes. Czy jest jakaś nierównowaga, którą możemy Is it on the naprawić? right side of the chart? No. Prawa strona nie, So is it something energetic? Yes. So energetycznie. we'll go there, on that one at the top. So now these are the energetic imbalances that can happen. Trapped tutaj są- emotions are in here, but there's tu- other things too. I tutaj są wszystkie energetyczne przyczyny, między innymi zablokowane emocje. Oh, we lost the picture. Hej. Dobra. Here it comes. There we go. So is it one of these on the left side? Yes. Lewa strona, tak? Is it post-traumatic? It is. Czy po traumie? Tak. I jump in. Is it on the left side of this chart? Yes. Po lewej stronie, tak? Is it a physical trauma? Trauma No. fizyczna, nie? So it's a physical emotional shock. Szok fizyczno-emocjonalny. So here's all the information if we click on that one. I tutaj jest całe wyjaśnienie, czym some- jest szok At fizyczno-emocjonalny. some point in her life, she got some really, she may have gotten some really bad news or some very intense emotional thing happened to her. W jakimś momencie życia Kasi wydarzyło się coś, co było bardzo intensywnym doświadczeniem fizyczno-emocjonalnym. Does that ring a bell at all?
Czyli co? Czy dzwoni coś? Czy Nie. No. No. Doesn't ring a bell. That's okay. Do you remember what you had for breakfast last Wednesday? No. She doesn't remember that either. In other words, we don't remember a lot. Czyli nie zawsze pamiętamy w sposób świadomy. But the subconscious mind remembers every detail, every moment of our lives. Ale nasza podświadomość pamięta każdy najdrobniejszy szczegół naszego życia. Do we need to know more about this? We do. Czy musisz So, jeszcze coś sobie let's uświadomić? find out- Tak. Let's find out when this happened. How old are you right now? 28. 28. Zobaczmy, kiedy to się wydarzyło. Teraz mam 28 lat. Did this happen earlier than age 20? Yes. Earlier than age 10? Yes. Wcześniej niż 20, wcześniej 10, Earlier than 5? No. wcześniej 5 nie, Around 6, 6, 7, 7, 8, 8, around age 9, 9. around W wieku age 9 9. lat. Now, was there anything that you can think of that might have happened around that age, maybe 8, 9, or 10? Co mogło się wydarzyć w wieku 9, może 10 lat? I don't remember actually. She doesn't remember, and that's okay. It doesn't matter. We're talking to her subconscious mind. Nie pamiętam, ale i tak rozmawiamy z podświadomością. Is there more we need to know about this? No. Is there anything associated with this? No. So that's the next question right here. Tutaj następne pytanie. Because sometimes there might be something causing something else or connected to something else. Czyli czasami bywa tak, że coś innego powoduje tą praprzyczynę. But in this case, we don't really find anything. So we'll go to the intention step. And oh, That's not me. is that my computer? Oh, it's my phone. Okay. It's an unknown caller. Awesome. Spam. Okay, let's go ahead and release this now. So 1, 2, Uwalniamy. 3 swipes. Okay, good. Now, go ahead and walk around a little bit. Przejdźcie teraz po scenie. Tak, czyli powtórzmy, nie zawsze przyczyna jest bezpośrednio, czasami coś innego powoduje praprzyczynę. Okay, all right. All right, how are you doing? It's better in the chest. It's better się in the czujesz? chest now. Poprawiło się w klatce piersiowej. So that's good. Let's see if there's something else. We'll go back to the home page. Czy jest jeszcze coś? Wracamy do poprzedniej strony. O. Yeah, just up a little bit. Mayday, Just above the mayday. picture. Dom. It's got the chicken Dom. track Dom, okej. or whatever they call that. There we go. Okay. All right. Is there another underlying reason for how you have been feeling that we can help? Yes. Is this next thing on the left side of the chart? Czy Yes. jest jeszcze coś, co możemy uwolnić? Lewa Is it in strona, the tak? energies area? No. Is it in circuits and systems? Yes. Tak, energia It's in the nie. next one. Jakieś układy lub systemy w ciele. Is it on the left side of this chart? Yes. Lewa strona, Is it a tak? disconnection? It is. Odłączenie. Is it on the left side of this chart? No. Po lewej stronie nie. So, this is a very interesting part of the body code. To bardzo interesująca część, This, ciekawa. this area is all about the connection between the physical and the spirit. To jest połączenie ciała z duchem. Is your spirit out of your body a little bit? Is that what's going on? No. Czy ciało jest, czy duch jest poza ciałem? Do you have a disconnection between the spirit and the body? Yes. So it's- Odłączenie It's that one. duchowo-fizyczne. So we click that one. And then we can read about it a little bit. We can scroll down and ask, is there a particular part of your body that's disconnected? Yeah. Czy jest jakaś określona część twojego ciała, która jest odłączona? So I'm going to take a wild guess here and ask if it's your heart. Is it your heart? Yeah. Czy to serce? Tak. Okay. So is there something associated with this? No. Czy jest to z czymś powiązane, nie? So your physical heart and your spirit heart are kind of disconnected a little bit. Twoje fizyczne serce i twoje duchowe serce się Want to rozłączyły. fix it? Chcesz naprawić? Okay, here we go. Okej. So we can verify that on her. Hold your arms straight out and resist me. Ready? Nice and hard. Ready? Confirm. Is your spirit heart and your physical heart, are they really connected?
Czy twoje serce fizyczne i duchowe są No. połączone? Nie. Okay, face that way. And here we go. So we swipe 3 times with an intention to reconnect those. Mamy Okay. intencję połączenia ich z powrotem. Okay, you can come back and let's test it again. So is your physical heart and spirit heart, are they fully connected now? Yes. Czy twoje ciało fizyczne Now i duchowe walk są around z for a powrotem połączone? Okay, all right. How are you feeling now? Jak się czujesz? Much better. She's feeling much better now. Can you smile at those people out there? Yes. Group hug. Group and hug. Grupowy przytulas. So we go back to presentation. I think we are running out of time. Oh, we're out of time? Okay. So anyway, using the body code, you can find things like pathogens Możecie tu znaleźć patogeny. and what to do. Please have a seat. You can find misalignments of all kinds of things. Różnego rodzaju nierównowagi dotyczące układu kostnego, You can find nutritional imbalances nierównowagi dotyczące odżywiania because there are charts in here of all kinds of nutritional things. i są tutaj tabele rozmaitych elementów odżywczych. Odżywka. And you can find toxins, Możecie znaleźć rozmaite toksyny związane z even things that are going on with individual teeth. dentystyczne z podziałem na każdy ząb. Yeah. And so there's really no other system like this in the world. Znacie taki system na świecie? And we have a book that's coming out about this sometime this coming year Napisałem książkę, która za chwilę się ukaże. that will kind of give the overview of what this is and how this works. And it runs as an app on your phone that should be available on the phone by the end of this of this month, June. I prawdopodobnie do końca miesiąca będzie aplikacja w In języku Polish. polskim. Yeah, Polski Tak, polski. Yep. in Polish. So we're very excited about that. Oh, we need to go back, to let me get out of this thing. Hold on. Here we go. There we go. All right. Now, in closing, I want to share something with you. Jeszcze chciałbym coś powiedzieć, z czym się podzielić. If you go out at night and you look up into the night sky, you'll see that there are areas that are dark where there is no light. Jak popatrzycie w niebo, to są takie obszary, gdzie jest ciemno i nie ma światła. Now, the scientists at NASA had this huge telescope that was in orbit called the Hubble telescope. NASA zainstalowało teleskop Hubble'a na orbicie. So they had this really great idea. If you can imagine holding a pin out in front of you, now watch this pin recede into the distance and see if you can still spot the top of the pin. You should tell him that. Yeah, but I don't know how to translate that. Oh, okay. Say it Here again. goes the pin. Okay. This is what? This is a pen? A pin. Pin. Yeah, like a. tak. Yeah, that's okay. Pineska taka, tak? Can you still see the pin? Tak. Okay. So they pointed the Hubble telescope at an area of the night sky about that size, and they opened the shutter as wide as it would go, and they left it open for about a week. Znaleziono takie miejsce, gdzie jest ciemno i takie miejsce wskazuje ta pineska w tej chwili. Otworzyli ekspozycję do aparatu, który robił zdjęcie i ekspozycja była otwarta na tydzień. Zwykle zdjęcia robi się na sekundę, dwie, kilka. Ekspozycja była otwarta przez tydzień. Now this was an area of the night sky that no one had ever seen any light come from whatsoever. Nigdy nie widziano żadnego światła z tego miejsca. When they developed the film, the engineers went to work. And here's what they saw. Wywołano film i oto co zobaczyli.
And in this image, they counted 15,000 galaxies. W tym punkciku kompletnie czarnym odnaleziono 15 000 galaktyk. Each galaxy containing billions of stars and billions of planets. Każda galaktyka zawiera miliard słońc i miliardy planet. I love this story because it reminds me of the power and the majesty of God, our Creator. Uwielbiam tą historię, bo ona przypomina mi o majestacie Boga, naszego Stwórcy. When I was a young man, I had a profound spiritual experience. Kiedy byłem młody, miałem niezwykłe doświadczenie duchowe. And in that experience, I learned that God, our Father, lives W tym, and is doświad- real. w tym doświadczeniu doświadczyłem, że nasz Ojciec, Stwórca, istnieje i żyje. And this whole world and our existence and all the worlds that exist are all about that love that He has for us. I cały świat, to wszystko, co nas otacza, jest miłością, która od Niego płynie. And this healing work has come down from above at a time when we really need it. I cała ta praca związana z uzdrawianiem przychodzi w tym czasie, kiedy tego potrzebujemy. Now, if you were to go down to the beach and pick up a handful of sand, you'd probably have about 500,000 grains of sand in your hand. Kiedy na plaży sięgniesz po piasek, pewnie jest tam 500 000 ziarenek piachu. So, because of that study of outer space, they had to revise their estimate from 175 billion to 2 trillion galaxies in the universe. Z powodu tego badania z teleskopem Hubble'a zrewidowano poglądy na temat ilości galaktyk ze 175 milionów do 3 trylionów galaktyk. Now, if every grain of sand represents a universe, Jeśli każde ziarenko piachu reprezentuje it would take 9 wszechświat, dump truckloads of sand to equal all of the galaxies in the universe. to wszystkie galaktyki na Ziemi będą potrzebowały 9 takich ciężarówek piachu. So let's have a moment of silence and give thanks for this time that we've been here together, okay? Podziękujmy teraz. And thank you for coming. Dziękuję, że przyszliście. Thank you. Okay, so if anyone has a question, I'll try to answer your question. Jeśli macie pytania, to chętnie. Okay, we have wam some questions, and we have. Marta, ty decyduj, kto. Mike. Dobrze. Wait for the microphone to come to you, okay? Dzień dobry, mam pytanie, jak możemy pracować sami ze sobą? Czy jest taka możliwość, czy zawsze musimy mieć przewodnika? Czy można. Can you work on your own with yourself? Can you work on your own with yourself? Yes, you can work on yourself by yourself. What you can do is you can learn the different methods of muscle testing that we teach, self-testing. Zdecydowanie można. Trzeba się nauczyć metod testu mięśniowego na sobie. And then to release a trapped emotion, you can just do this. Uwalnianie zablokowanych emocji, po prostu głaszczesz je po głowie Good w ten question. sposób. Super pytanie. You can even release your own heart wall. Możesz uwolnić swój mur wokół serca. Okay. Next, please. Okay, so when you serve as a surrogate for someone else, or if you choose someone else to be a surrogate for someone else, how do you protect your own energy so that you don't end up taking somebody else's emotions in the process? So that through this you don't channel their other baggage. Yeah. Okay, let me translate go ahead. into Polish. Jeśli pracujesz z surogatem, w jaki sposób możesz zabezpieczyć siebie, żeby nie przejąć energii, emocji, która przez ciebie przechodzi? It's never actually been an issue at all. To nigdy nie był problem. Those energies that we're releasing are being released on the subject, but
We never, in 34 years, have actually ever seen the surrogate person have a problem. The surrogate person is just kind of acting as an extension cord. W ciągu 30-40 lat nigdy nie widzieliśmy, żeby surogat doświadczał jakichkolwiek problemów, a energia zostaje uwolniona wewnątrz osoby, która uwalnia. It's a good question, though. Yeah, thank you for asking. Dziękuję za to ciekawe pytanie. Dziękuję. Ja mam takie pytanie odnośnie tematu, który był tutaj poruszony, kwestii przeszczepów. Czy jesteśmy w jakimś stopniu w stanie wytłumaczyć, jeżeli na przykład przeszczep jest odrzucony? Nie chodzi mi jakby o zgodność tkankową, tylko na poziomie energetycznym. Czy ta osoba, która przyjmuje ten przeszczep, nie pozwala na przyjęcie tego przeszczepu, czy jakby ten dawca nie pozwala tej osobie przyjąć tego przeszczepu? The question is about transplantology. So if it's rejected, do you believe this was rejected by the taker or the giver on the energy level, not talking about the physical layer? Well, I don't know. I mean, if a person has a transplanted organ, that transplanted organ will often have emotional baggage that comes with it, and that can be found and released on the recipient. Kiedy dokonujemy przeszczepu, okazuje się, że organ, który jest przeszczepiany, również może mieć zablokowane emocje i można to sprawdzić. And what you can do in a case like that is you can actually ask the subconscious mind, it's the ultimate resource, what needs to be done to help accept that organ. You can do that. I w takim przypadku możesz zapytać podświadomości osoby, która przyjmuje organ, co należy zrobić, żeby został zaakceptowany, przyjęty. Here we go. Czy ilość tych przesunięć po ciele 3 albo 10 jest ściśle określona i dlaczego? Zauważyłem, że 3 dla ścian serca, a 10 dla pracy ze zblokowanymi emocjami. Is the number of swipes on the dziedziczne, back, 10 dziedziczne. is the number of swipes strictly is it to does it have to be exactly the number 3 or 10? No. And what is it dependent on? Back in the years when I was developing this work, I used to ask the subconscious minds of my patients how many swipes they wanted. Dawno temu, kiedy zaczynałem tą pracę, pytałem się podświadomości moich pacjentów, ile tych głaśnięć potrzeba. And for trapped emotions, 3 was the answer. I zawsze dla zablokowanych emocji, zwykłych zablokowanych emocji, odpowiedź była 3. You could do 4 or 5 if you want to. Możesz robić 4-5, jeśli chcesz. If it's an inherited emotion, it's always 10 because you're releasing it from more people than just the person you're working on. Jeśli to są emocje dziedziczone, robisz to dla większej liczby niż tylko ta osoba, u której uwalniasz, bo uwalniasz również u przodków, dlatego 10. You could do 11 or 12 if you wanted to. Możesz robić więcej. Okay, good question. Yes. My question is, how can I be sure during testing that the answers from my subconscious are not the wishful thinking and they are really right answers? Thank you. Skąd mogę wiedzieć, że moje pytania, które uzyskuję od podświadomości przy pomocy testu kinezjologicznego, nie są moimi życzeniami płynącymi z umysłu? It takes a little bit of practice when you're learning how to do self-testing. Yeah, it does take some practice, but we give you some tips and some pointers in the program that can help you to make it easier. It's a little bit of a skill that you can learn. Just one second, too long. Sorry. To wymaga praktyki, natomiast w programach naszych dajemy trochę wskazówek i pomysłów, w jaki sposób to praktykować i jak nabrać pewności siebie. You can do it. And one of the things too that you can also do is you can have someone else do a session for you to see if you have any resistance or any blocks to being able to do the testing. Możesz poprosić o sesję z kimś, kto ci sprawdzi, czy masz jakieś blokady, które powodują, że
które blokują twoją wiarę w twój test? Good question. Dobre pytanie. Czy ta sama emocja może się zagnieździć po raz kolejny? Is it possible that the same emotion may be trapped for the following time, the next time? I'm sorry for the what? That's exactly the phrasing of the question. Can the same emotion be trapped again? I think it requires, the broader. Well, if you follow the method that we teach to really fully identify a trapped emotion, when you release it, it's gone forever. It never comes back. Jeśli pójdziesz dokładnie za naszą metodologią i ustalisz dokładnie, jaką emocję uwalniasz, w chwili uwolnienia ona znika całkowicie na zawsze. That's why we teach that we release one trapped emotion at a time. I dlatego mówimy, żeby uwalniać jedną emocję jednorazowo na raz. Because sometimes in order to really release a trapped emotion, the subconscious mind might want a little bit more information brought to conscious awareness about that. I dlatego podświadomość może czasami chcieć pokazać umysłowi świadomiemu więcej szczegółów dotyczących tej emocji. But if you do that way, they're gone forever. We've never seen one come back. Jeśli to robisz w ten sposób, ta emocja nigdy nie wraca. Let me comment on this a little bit, okay? So, nie jestem pewny, czy twoje pytanie dotyczyło tego, czy ta sama emocja, na przykład złość, może się zablokować, prawda? Bo emocja złości może blokować się wielokrotnie w zależności od różnych sytuacji, w których stanęłaś i skonfrontowałaś się ze złością, której nie pozwoliłaś przepłynąć, poczuć i tak dalej. Czyli można mieć wiele złości pochodzących z różnych sytuacji, ale złość uwolniona z danej określonej sytuacji, prawda, nie, miałem 10 lat i zabrali mi zabawkę, tak, byłem zły. Jeżeli to uwolnimy raz na zawsze i to już nie wraca. Natomiast można mieć kilka innych kulek złości pochodzących z innych zdarzeń. Next question, please. Jak zostać terapeutą w Polsce? Czy są szkolenia? How to become a practitioner in Poland? What's the way to be trained? Well, yes. If you sign up to become a practitioner right now, of course, the program is in English, okay? Jeśli zapiszesz się na program certyfikujący dziś, on jest po angielsku. So the videos are in English, but we're working on getting them subtitled right now. Materiały są w języku angielskim, ale pracujemy w tej chwili, żeby dostały literki, napisy w tej chwili. And it's our IT team's highest priority right now. I to jest najwyższy priorytet naszego działu IT. To get this done in Polish, and we have other languages that we're also working on at the same time. I pracujemy nad wieloma językami jednocześnie. The Emotion Code Certification Program, you have 6 months to complete it. Masz 6 miesięcy od momentu zapisania się. Let me clarify it, okay? Just one second. Yeah. So, więc zapisujemy się do programu poprzez Discover Healing. Program jest online'owy, czyli wchodzimy na stronę Discover Healing i tam się zapisujemy, tak? I program zawsze jest online'owy i polega na oglądaniu określonych lekcji, filmów i zdawaniu testów, quizów po każdym module. Did you mention about what you told me about the lady? No. Okay, so więc tymczasowo my jako Kod Emocji Polska zwróciliśmy się do jednego z certyfikowanych terapeutów. So we have asked one of the certified therapists, która jest absolwentem anglistyki. So she's English Philology University degree, żeby zrobiła tłumaczenie. I ona przetłumaczyła całą ścieżkę dźwiękową, czyli można w tej chwili zwrócić się do nas i my skontaktujemy, także można natychmiast i kilka osób, wiemy, że tutaj również na sali skorzystało z tej opcji, czyli można wykupić to szkolenie na stronie Discover Healing i póki nie będzie tego tłumaczenia, można już dzisiaj skorzystać
z tej polskiej ścieżki dźwiękowej, która jest na bardzo dobrym poziomie. So I have just explained what I told you. Awesome. Thank you. Okay, great. Thank you. Yes. By the way, Can I add, because we had a wonderful interview today, why don't you share with the wide audience what is the reason for going certified? okay. Okay? Czyli poprosiłem doktora Nelsona, żeby dał kilka wskazówek, dlaczego warto się certyfikować. Okay? Is it... Okay, great. Well, the emotion code is of course copyrighted and proprietary material. Kod emocji jest oczywiście chroniony prawem autorskim. And if we encourage people to get certified and make money using the emotion code to help other people, Namawiamy ludzi do certyfikacji i jednocześnie daje im to szansę zarabiania pieniędzy w ten sposób. we would like to see all of you working full time or as much as you want, helping other people. Chcielibyśmy, żebyście wszyscy na tej sali korzystali z tej metody i pomagali innym ludziom. Because there's so much healing that needs to take place in the world. Bo w tej chwili dzisiaj But you have to also be able to make a living. Right? You have to also be able to make money and pay your bills. Dzisiaj Ziemia potrzebuje mnóstwo uzdrowienia, a jednocześnie możecie zarabiać pieniądze w ten sposób. Now, we have practitioners who are making 6 figures just with the emotion code, with their own individual practices. It's possible to do. Mamy praktyków, terapeutów, którzy mają 6-cyfrowe zarobki, robiąc wyłącznie kod emocji. Yeah. But we do want you to go through the certification program so that we train you the right way. Program jest po to, żebyście przestrzegali określonej metody i pracowali we właściwy sposób. And so that you can join this community of practitioners also around the world. W ten sposób łączymy się z community, czyli społecznością praktyków, terapeutów na całym świecie. And so that also when you become a practitioner, you also become an affiliate for our company. Stając się terapeutą, stajesz się naszym współpracownikiem. So as an emotion code practitioner, you will be able to earn 10% back on anyone's certification fee that you refer to us. Czyli każdy z naszych terapeutów, jeżeli zarekomenduje komuś, to dostanie 10% prowizję. Tak, niech będzie to słowo. And this is how you can actually become certified ultimately for free. I ostatecznie można w ten sposób dostać certyfikację za darmo. Also, as a certified practitioner, you can be on our global practitioner map. Jest mapa globalna wszystkich terapeutów na świecie. And connect with other people in other parts of the world and work with them and have a distance practice. Można połączyć się z terapeutami na całym świecie, współpracować. And as a practitioner, you also become eligible to be in what we call our practitioner education program, which is continuing education for our practitioners only. I dla naszych terapeutów mamy ciągły, stały program edukacyjny. W ten sposób możecie do niego dołączyć. So there are lots of benefits. It's a great program, and everyone that goes through it gives us we get consistent 5-star reviews. Wszyscy, którzy dołączają do tego programu w sposób konsekwentny, mamy 5-gwiazdkowe opinie. So what we're trying to do is we're trying to create an army of people. Próbujemy zbudować armię dusz, ludzi, that are armed not with guns, but with love and healing. Których bronią jest nie broń, tylko miłość i serce. As you do this work, your ability to love will grow, and you'll sleep really well at night. Ci, którzy to robią, śpią dobrze w nocy.
So it's really been a great honor for me to be here to speak with all of you. I wish we had more hours to talk. Chciałem wam bardzo podziękować. To była wielka przyjemność być dzisiaj z wami. Chciałbym mieć więcej czasu. But I see the love in all of your eyes, and I want you to know that this healing work is really it's really from up above. I just work here. It has nothing to do with me, except I'm just the teacher. Jestem tylko waszym nauczycielem. So, thank you. Bardzo wam dziękuję. Chciałbym jeszcze podziękować. Chciałbym podziękować wydawnictwu Galaktyka. Jest z nami Andrzej Niewiarowski, właściciel Galaktyki, Mahanan, który jest oficjalnym organizatorem wizyty doktora Nelsona w Polsce, który zaryzykował wydanie tej książki i już nie ryzykuje, ale wydaje Body Code wkrótce. Chciałem zarekomendować cudowne książki Galaktyki. Mieliśmy fajną rozmowę, ponieważ... And let's have a round of applause for come on. Derek. Thank you very much. Forget it. Wdzięczność i miłość. Więc Andrzej ma bzika na punkcie zwierzaków i mnóstwo książek Galaktyka wydaje na temat psów, kotów, koni. I kod emocji cudownie służy uzdrawianiu zwierząt również, więc bogate plany w tym zakresie polecamy bardzo serdecznie. And let's have a round of applause also for Andrew. He's the head of I podziękujmy Galactica Andrzejowi jeszcze raz. Publishing Oklaskami. right here. Thank you, Andrew. Thank you for helping us to get here. Bardzo dziękujemy Thank wszystkim you za all. pomoc. I'll sign your books now. Tak, będziemy podpisywali książki, tak, więc zapraszamy. Tutaj może umówmy się. So, Up here? Yeah. Yeah, good. Czyli ustawiamy się w kolejce. Tak, i podpisujemy. Please have a seat. I will arrange everything.